W dzisiejszym odcinku bierzemy na warsztat zniszczone paznokcie. Jak sobie z nimi poradzić? Jak bezpiecznie zrobić hybrydę z przedłużeniem na przypiłowanych paznokciach? Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku ekstra podsumowującym Katarzyna Glińska, Cześć! nasz jak z centrali, zajmie się zniszczonymi paznokciami, czyli robimy akcję ratunkową. Zapraszamy. Zaczynamy! Będzie to odcinek dwukrotnie dłuższy niż zazwyczaj. I będzie to w zasadzie kompilacja wielu informacji, które już wcześniej widzieliście na poprzednich odcinkach. I teraz kluczowe pytanie. Czy chcecie taki format? Taką powtórkę, taki rodzaj sprawdzianu, wiecie, jak tam kolokwium, liceum, studia, te sprawy? Bo jakby nie było, to są bardzo ważne informacje, które raz na jakiś czas warto sobie przypomnieć. Jeśli tak, dawajcie znaki w komentarzach, ale żeby móc podjąć decyzję, to tak, już zaczynamy, nie przedłużam. Zaczynajmy ten odcinek. Do wykonania metamorfozy użyjemy fioletowego cleanera, primera bezkwasowego, form do przedłużania, bazy proteinowej, hybrydy Aria, tip-topa oraz serum proteinowego, wymarzonego produktu do zniszczonych paznokci. Będziemy pracować pilnikiem o gradacji 100×180, bufferem o gradacji 180×220 oraz kopytkiem do odsunięcia skórek. Paznokcie naszej modelki zrobiła jej przyjaciółka. Na pewno chęci miała dobre, ale jak widać są mocno poturbowane. Widać ślady po frezarce. Te wyraźne wyżłobienia to ewidentnie niekontrolowana praca frezami. Na chwilę obecną paznokcie już nie bolą podczas codziennych czynności, ale 2 tygodnie temu było dużo gorzej. Co istotne, takie wyżłobienia powstają nie tylko podczas nieumiejętnej pracy frezarką. Mogą być konsekwencją zbyt mocnego docisku kopytkiem do płytki paznokcia. Pamiętajmy, że kiedy pracujemy kopytkiem, odsuwamy tylko skórki, a nie paznokcie. Nie wolno nam wciskać kopytka w płytkę. Kolejny powód, dla którego może pojawić się taka rynna lub jej fragment na paznokciu, to nieumiejętne wycinanie skórek wstążkami. Jeśli trzymamy narzędzie zbyt pionowo i dolne ostrze wciskamy w płytkę, może wydarzyć się to samo. Albo uszkodzenie paznokcia nie będzie widoczne od razu, ale osłabi płytkę do tego stopnia, że w momencie, gdy okolica skórek zacznie zrastać do okolic wolnego brzegu, złamie się. Czy macie tak czasem, że paznokcie łamią Wam się automatycznie, jak tylko wyjdą odrobinę poza opuszek? No właśnie. Powodem może być stres, zła dieta, ale również uszkodzenia mechaniczne, które zostały dokonane na płytce 3 miesiące temu. Idziemy dalej. Na tym paznokciu mamy zerwaną hybrydę. Wypadek przy pracy w ogródku. I teraz nasuwa się pytanie, czy takie zniszczone paznokcie lepiej jest stylizować od razu, czy lepiej dać im 2-3 tygodnie na regenerację? To zależy. Praca na zniszczonych paznokciach może być nieprzyjemna. Tak, na logikę, jeżeli na przykład myjemy dłonie i pod kranem leci nam woda i wiecie, to już nas boli, w sensie wrażenie sensoryczne nie jest przyjemne, to tym bardziej nie będzie przyjemnie, kiedy paznokcie będą matowione albo kiedy będziemy utwardzać produkt w lampie. Z drugiej strony, jeżeli delikatnie położymy produkt, utwardzimy, to tym sposobem zbudowaliśmy na naszych paznokciach pancerz, pod którym te zniszczone paznokcie będą mogły spokojnie zrastać i się regenerować. Odepchnęliśmy skórki kopytkiem, trzymając narzędzie płasko do powierzchni płytki i zwracając uwagę, aby wykonać delikatny ruch popychający w stronę wału okołopaznokciowego, a nie na płytkę. Następnie skracamy wolny brzeg przy użyciu pilnika 180. Czy trzeba skracać wolny brzeg? Tak, ponieważ będzie nam łatwiej dopasować formę, ale pamiętajmy, że nie pozbywamy się wolnego brzegu w 100%, zostawiamy kilka milimetrów. Po opiłowaniu wolnego brzegu matowimy powierzchnię bufferem o gradacji 220. W ten sposób mechanicznie otwieramy łuski płytki, w które będą wnikać preparaty do stylizacji paznokci. Delikatnie i z uczuciem, ale jednocześnie pilnujemy, aby cały paznokieć został zmatowiony wraz z wolnym brzegiem. Jeśli pozostaną gdzieś niezmatowione prześwity, stylizacja może być nietrwała. Zdrowy paznokieć zawiera około 150 warstw keratynowych, a ile zawiera zniszczony? To zależy, jak bardzo jest zniszczony i ile uszkodzeń przetrwał. Patrząc na stan paznokci naszej klientki, możemy sobie pozwolić na ich zmatowienie, ale tylko i wyłącznie bufferem. Matowienie pilnikiem na takich paznokciach byłoby zbyt ryzykowne. Pracując bufferem nie tylko matowimy powierzchnię, ale również pozbywamy się nabłonków narośniętych na płytce, które wcześniej odsunęliśmy kopytkiem. Jeżeli się ich nie pozbędziemy i nałożymy na nie produkty, na bank pojawią się zapowietrzenia. Sięgamy po fioletowy cleaner, nasączamy wacik, składamy go na pół i rogiem przemywamy powierzchnię paznokcia ruchem wymiatającym, nie zapominając o obszarze tuż obok skórek. Sięgamy po primer bezkwasowy, odsączamy pędzelek i nakładamy produkt na płytkę, tak jakbyśmy ją malowali zwykłym lakierem do paznokci. Primer bezkwasowy zostawia nam lepką warstwę i na nią nałożymy bazę proteinową. Jak widzicie, to zupełnie inny ruch niż podczas aplikacji primera. Bazę wcieramy w płytkę, trochę tak, jakbyśmy wcierali peeling w ciało.
Bierzemy jej minimalną ilość i wmasowujemy w płytkę, wchodząc we wszystkie szczeliny na powierzchni. Utwardzamy przez 30 sekund. Pora podłożyć formę. I to jest kolejny temat rzeka, który właśnie teraz rozłożymy na czynniki pierwsze. Forma powinna być przedłużeniem paznokcia. Na łączeniu formy z wolnym brzegiem nigdzie nie może odstawać, nie może być dziury. Jest podstawą do tego, żeby przedłużenie było trwałe. Czy to jest dobrze podklejona forma? Spójrzmy z przekroju. Po lewej stronie forma nie przylega pod płytkę. Widzimy szparę pomiędzy paznokciem a formą. Z kolei po prawej stronie wystaje poza płytkę. Czy wiedzieliście, że formy się podcina? No właśnie. Tak, formy się podcina niemalże zawsze, kiedy dopasowujemy je do naturalnej płytki. Wynika to z tego, że na tym świecie nie istnieją dwa takie same paznokcie, nawet u jednej osoby, a tym bardziej na całym świecie, u wszystkich kobiet. W związku z powyższym niemożliwym jest, aby jedna forma pasowała do wszystkich paznokci. Dlatego bierzemy nożyczki i dopasowujemy kształt tego kółeczka, które będziemy podkładać pod paznokieć, żeby jak najbardziej odwzorowywał naszą linię wolnego brzegu. Forma jest okrągła, paznokieć jest bardziej płaski. Jeśli podłożymy formę bez podcinania, to trochę tak, jakbyśmy chcieli nałożyć okrąg na kwadrat. Środek będzie za wysoko, a z kolei boki będą chciały zejść za nisko. Forma już odwzorowuje brzeg paznokcia, ale wciąż nie leży idealnie. Tym razem wynika to z opuszków, które wypychają ją do góry i powodują naprężenia. Załatwimy to 2 nacięciami, które prowadzimy od rogu wolnego brzegu pod kątem mniej więcej 45 stopni. Końcówki podciętej formy wkładamy pod paznokieć i voilà! Pozbyliśmy się naprężeń. Teraz wszystko leży idealnie. Takie kombinacje alpejskie wykonujemy za każdym razem na każdym paznokciu z osobna. I choć może to się wydawać upierdliwe, musimy o to zadbać, jeśli chcemy nosić nasze paznokcie przez 3-4 tygodnie bez żadnego ukruszenia czy złamania. Budowanie paznokci na byle jak podłożonej formie to jest dokładnie to samo, co budowanie domu na byle jak zrobionych fundamentach. Bez sensu. Prędzej czy później i tak coś się może zepsuć. Dziewczyny, jeżeli nie chce Wam się bawić, podkładanie formy, podcinanie, dobieranie itd., to może lepszym rozwiązaniem jest pójść do salonu paznokci, gdzie ten temat dobrze ogarniają i mieć z głowy. Bo wydaje mi się, że jak robić paznokcie, to jednak albo dobrze, albo wcale, tak? Bo pamiętajmy, że jeżeli przedłużamy te paznokcie i robimy to w sposób nieprawidłowy, to narażamy je na uszkodzenia mechaniczne, a przecież nie chcemy ich sobie zniszczyć. Przechodzimy do budowania szkieletu. Nakładamy cienką warstwą, przesmarowując całą płytkę, dobieramy krople proteiny w miejscu łączenia formy i naturalnej płytki, przeciągamy ją pędzelkiem na lewą i na prawą stronę wolnego brzegu i układamy produkt w kształt paznokcia, w naszym wypadku owalnego migdałka. Przymrażamy przez 15 sekund. Pracujemy palec po palcu, czyli układamy produkt na paznokciu, od razu go utwardzamy i dopiero wtedy przechodzimy do kolejnego paznokcia. Gdybyśmy w tym momencie nie przymrozili tego jednego szkieletu i przeszli do budowania drugiego, to za chwilę ten pierwszy by nam gdzieś popłynął, rozpłynął się albo zalał skórki. Wynika to z tego, że jest to hybryda, czyli produkt z założenia płynny. Pora ściągnąć formę. Najpierw odklejamy boki, ultra delikatnie podważając utwardzony produkt jakimś narzędziem, np. dłutkiem, i ciągniemy formę w dół. Uwaga, koncentrujemy 150% uwagi na to, aby nie zerwać szkieletu. To jest ten newralgiczny moment, kiedy błąd będzie nas srogo kosztować, bo aż powrót do początku. Czyli jeżeli zerwiemy szkielet, będziemy musieli usunąć jego resztki, zmatowić powierzchnię i na nowo bawić się z podkładaniem formy. Chcemy tego? Nie, nie chcemy, dlatego uważamy. I jeśli od tej chwili boisz się, że zerwiesz szkielet, możemy nałożyć 2 warstwy na każdy paznokieć, utwardzić i dopiero wtedy ściągnąć formę. Pora nadbudować pazury. Nakładamy warstwę poślizgową z proteiny na cały szkielet, dzięki której kolejna kropla będzie nam się lepiej rozkładać. Nabieramy kroplę produktu i umiejscowiamy ją na 1/3 długości całego paznokcia. To miejsce to apex, czyli najwyższy punkt przedłużonego kształtu. Dosuwamy produkt delikatnie do skórek, oczywiście ich nie dotykając, a nawet zostawiając milimetr odstępu, ponieważ jest to produkt płynny, który zawsze minimalnie się rozleje. Podsuwając proteinę pod skórki, pracujemy ruchem pulsacyjnym i jak już ją tam umiejscowimy, zaczynamy prowadzić produkt od skórek do wolnego brzegu, również ruchem pulsacyjnym od lewej do prawej. Jeśli zabraknie nam produktu, dokładamy porcję, ale uważamy, żeby nie przesadzić. Za dużo produktów na paznokciach równa się zalane skórki. Nie ma cudów. Kiedy już pokryjemy cały paznokieć bazą proteinową, odwracamy palec i pozwalamy czynić cuda grawitacji. Czyli po ludzku formujemy upper arch.
Zamaczamy pędzelek w powierzchni proteiny i delikatnie ruchem podłużnym formujemy apex oraz nadajemy płynność linii upper arch, aby nie było gór i dolin, zwłaszcza na łączeniu naturalnego paznokcia z przedłużonym. I dopiero wtedy wsadzamy rękę do lampy. A jeśli coś zalaliśmy, nieduże zalanie skórek można wyczyścić na przykład drewnianym patyczkiem, ale większe zalanie trzeba zmyć wacikiem nasączonym w wipe-offie i zbudować wszystko na nowo. Jeśli utwardzimy paznokieć, w którym produkt dotyka skórek, to na 100% będziemy mieć zapowietrzenia. Złota porada. Lepiej jest wziąć mniejszą ilość produktu i dokładać, niż wziąć za dużo na raz i potem stracić nad nim kontrolę. Szczególnie jeżeli to są nasze początki, jeżeli dopiero poznajemy się z produktem, nie wiemy jeszcze jaką ma specyfikację, jak płynie, jak się rozkłada, lepiej po aptekarsku. Poznajemy się z produktem i może przy następnej aplikacji będziemy mogli podejść nieco odważniej do tematu i nabrać więcej produktu, ale jak na razie, mówię Wam, po aptekarsku jest po prostu bezpieczniej. Wsadzamy rękę do lampy, utwardzamy do momentu, w którym produkt zapiecze, mniej więcej po 5-7 sekundach. Ten moment jest uzależniony przede wszystkim od mocy lampy. Im silniejsze żarówki, tym szybciej to nastąpi, ale również od ilości produktu, którą nałożyliśmy. Zaciskamy paznokieć, aby pomóc mu uzyskać tunel, co wizualnie go wysmukli, ale przede wszystkim będzie mieć przełożenie na trwałość stylizacji. Przykładamy zaciskarkę tam, gdzie kończą się opuszki, z jednej i z drugiej strony paznokcia i trzymając zaciskarkę pod kątem 45 stopni względem powierzchni płytki, delikatnie zaciskamy paznokieć. Bardzo ważne, zaciskanie tunelu nie może boleć. Jeżeli boli, to znaczy, że coś robimy nie tak. Czy w takim razie potrzebny nam jest ten tunel, czy w ogóle trzeba go zaciskać? Tak. Tunel należy zacisnąć, chyba że potrafimy podłożyć formę tak precyzyjnie i w tak idealny sposób, aby ten tunel paznokcia stworzył nam się przy odpowiednim podłożeniu formy. Jest to dość trudne, szczególnie dla osób początkujących, dlatego tutaj pokazujemy opcję z zaciskarką. Paznokieć, który nie ma tunelu, jest brzydszy, ale to jest kwestia gustu, bo może komuś się taki bardziej podoba. Natomiast, więc możemy powiedzieć, że jest to kwestia wizualna, kto jak wybiera, ale co ważniejsze, to jest kwestia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, bo jeżeli paznokieć nie ma tunelu, to on przede wszystkim jest mniej odporny na uderzenia. Szybciej może pęknąć, szybciej się może złamać. Dlatego tak, paznokieć musi mieć tunel. Wkładamy paznokieć z powrotem do lampy i utwardzamy całość przez 30-60 sekund. Paznokcie zniszczone są dużo bardziej wrażliwe na doznania sensoryczne, więc jeśli na tym etapie nadal czujemy pieczenie, wyciągnijmy rękę na chwilę i włóżmy z powrotem, ale pamiętajmy, że łączny czas ręki w lampie ma wynosić 30-60 sekund w zależności od jej mocy i kondycji żarówek. Słuchajcie, czas utwardzania bardzo ważna sprawa. Niedotwardzony produkt jest głównym sprawcą uczuleń i podrażnień, zatem dla własnego bezpieczeństwa i dobra lepiej jest podtrzymać rękę w lampie dłużej niż krócej. Uwaga, jeśli stylizujemy bardzo mocno zniszczoną płytkę, tak jak w przypadku naszego nieszczęsnego serdecznego palca, najlepiej podzielić budowę na dwie warstwy. Wtedy pierwszą warstwę zaciskamy, a drugiej już nie trzeba. Czas na piłowanie. Wszystkie ruchy wykonamy pilnikiem o gradacji 180. Zaczynamy od rzutu z góry. Tutaj będziemy nadawać kształt ścianom bocznym i wolnemu brzegowi. Usuwamy nadmiar produktu ze ścian bocznych, z jednej i z drugiej strony i następnie obie te linie łączymy, tworząc łuk. Złota zasada. Piłując ściany boczne, trzymamy pilnik na prosto, a piłując wolny brzeg, delikatnie pod kątem. Na tyle małym, aby nie dotykać krawędzi. Taki kąt to już za bardzo pod kątem i jeśli piłowalibyśmy tak trzymając pilnik, spiłowalibyśmy masę z boku paznokci, co nazywa się przepiłowaniem krawędzi. Spójrzmy z boku, pod takim kątem jest ok, a pod takim kątem zaczynamy dotykać pilnikiem krawędzi, a tego nie chcemy, ponieważ krawędzie będziemy piłować na sam koniec. Czas na wycieniowanie produktu przy skórkach i opracowanie apeksu i podłużnego łuku, co będziemy robić poprzez zygzakowaty ruch, starając się nie odrywać pilnika od powierzchni paznokcia. Dlatego zaczynamy od skórek, ponieważ będzie to początek naszego podłużnego łuku. Pilnik trzymamy pod kątem 45 stopni i operujemy bardzo delikatnie, aby ich nie zranić. Jak już wycieniujemy produkt przy skórkach, zjeżdżamy pilnikiem w dół od lewej do prawej zygzakiem, nie odrywając go od powierzchni paznokcia. Pora połączyć dwa elementy, które już wypiłowaliśmy, ściany boczne i grzbiet paznokcia. Z tej perspektywy widać, które partie były już wypiłowane, a które nie. To co matowe, już opracowane, a to co błyszczące, to elementy, które będziemy dopiero piłować. Kasia prowadzi pilnik od zewnątrz do środka, nadając kształt łuku. Można wypiłować od środka na zewnątrz, jak komu wygodnie. Tak prezentuje się dobrze wypiłowany łuk poprzeczny, czyli innymi słowy krzywa C. Ostatnim elementem są krawędzie boczne oraz linia włosa. Piłując krawędzie, powtarzamy sobie w głowie jak mantrę: nie chcę ich przepiłować, nie mogę ich przepiłować. Pamiętajcie, dlatego że dla początkujących stylistów przepiłowane krawędzie to jest błąd numer 1.
a przepiłowane krawędzie równa się wykruszenie się produktu na bokach po tygodniu lub po 2 noszenia paznokci. I wspomniana linia włosa, czyli grubość paznokcia na jego końcu, patrząc na przekrój paznokcia. Zdejmujemy nadmiar materiału, trzymając pilnik na płasko do powierzchni i pilnujemy, aby nie prowadzić go w dół, ponieważ wtedy nadamy sobie kształt kurzego pazura. Kształt mamy już opracowany, pora usunąć rysy powstałe podczas piłowania. Jeśli tego nie zrobimy, będą one widoczne pod kolorem na wykończonym paznokciu. Do tego celu użyjemy buffera o gradacji 180 i 220. Najpierw pracujemy niższą gradacją, a na sam koniec wyższą. Prowadzimy koliste ruchy, pilnując, żeby wygładzić całą powierzchnię. Bufferem o gradacji 220 nie tylko wygładzamy powierzchnię, ale również pozbędziemy się skórek. Będziemy pracować jego prostą stroną, a konkretnie rantem, ruchem podpychającym od paznokcia na zewnątrz. W ten sposób pozbywamy się wcześniej odepchniętych skórek. Jest to bardzo fajna alternatywa dla cążek i nożyczek, bo po pierwsze minimalizuje ryzyko zacięcia, a po drugie zmniejsza nasz asortyment do paznokci. Jeszcze jest trzecia sprawa. Gdybyśmy chcieli wykonać cążkami manikur naszej mamie albo przyjaciółce, to powinniśmy najpierw je wysterylizować w pobliskiej sterylizatorni i dopiero wtedy się tym zająć. Wiadomo, że w świecie mało kto będzie się stosował do tych zasad, a powinniśmy wszyscy, dlatego że nie wolno nam jest pożyczać cążek, najbliższym nawet, absolutnie nie wolno. Pamiętajcie, tak samo jak pójdziecie z mamą czy z przyjaciółką do salonu i stylistka użyje zawsze nowych narzędzi, tą samą zasadę należy przełożyć do własnego użytku. Nie może być tak, że my pożyczamy narzędzia, którymi możemy zaciąć, dlatego że wtedy przy zacięciu złapiemy wirusy HPV albo żółtaczki, albo nawet się nie zatniemy, a złapiemy grzybicę czy zieloną bakterię, której notabene nie musimy widzieć, bo dopiero zaczęła się rozwijać u naszej mamy czy przyjaciółki, więc jeszcze nie jest widoczna, a już jest i już zaraża. Dlatego reasumując, jeżeli pracujemy bloczkiem, to wtedy jest po bloczku na głowę i po problemie. Czyli raz jeszcze, pracując bufferem nie musimy się martwić o sterylizację, dlatego że każdorazowo użyjemy sobie nowego buffera. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że nie każde skórki nadają się do usunięcia bufferem. I o dziwo, nie chodzi o to, czy skórki są mocne czy delikatne, bo nawet takie krokodyle skóry jesteśmy w stanie usunąć bufferem. Chodzi o to, czy skórki są suche czy mokre. I teraz tak, co to znaczy mokra skórka? To są takie skórki, które najczęściej występują przy dłoniach, gdzie klientka cierpi na nadpotliwość, albo takie skórki, które jak odrastają, to wyglądają tak, jakby ktoś się non-stop nawilżał oliwką. To są mokre skórki i z nimi buffer sobie nie poradzi. Do takich skórek mają być dedykowane cążki. I pamiętamy, że tylko do tych skórek jedne cążki, prywatne. Po umyciu przecieramy płytkę wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem lub wipe-offem. To krok niezbędny, zanim zaczniemy aplikować hybrydę. Nakładamy pierwszą warstwę koloru, podczas której nie podjeżdżamy zbyt blisko skórek. Zrobimy to przy drugiej warstwie. Nabierając hybrydę z butelki, delikatnie odsączamy pędzelek, przykładamy go nieco poniżej skórek, delikatnie podpychamy kolor pod skórki, ale pamiętajcie, nie do końca, i prowadzimy ruch po całej długości paznokcia w dół. Każdy paznokieć utwardzamy z osobna przez 30 sekund. Nakładając kolor, pamiętamy, aby zabezpieczyć wolny brzeg, czyli przejechać pędzelkiem po rancie paznokcia. Dzięki temu kolor nie będzie odpryskiwać. Pora nałożyć drugą warstwę koloru. Produkt nakładamy dokładnie tak samo jak podczas pierwszej warstwy. Dotykamy powierzchni kilka milimetrów od skórek, podsuwamy hybrydę do góry i rozciągamy na całej długości paznokcia. Ponownie pamiętamy o tym, aby zabezpieczyć wolny brzeg. Bierzemy pędzelek do zdobień, np. Master Nail Art 006, nabieramy odrobinę hybrydy i cieniutkim włosiem podsuwamy kolor pod same skórki. Pamiętajmy, po aptekarsku, lepiej mniej niż więcej w obawie przed ich zalaniem. Jeśli jednak drgnie nam ręka i ubrudzimy skórki hybrydą, musimy je dokładnie wyczyścić. Możemy to zrobić np. drewnianym patyczkiem. Jeśli natomiast mocniej zalejemy skórki, uwaga, czynimy to tylko i wyłącznie na potrzeby tego materiału, trzeba cały paznokieć i skórki dokładnie zmyć wacikiem nasączonym w wipe-offie lub fioletowym cleanerze i nałożyć warstwę koloru na nowo. Oho, pojawił się kolejny błąd, pomarszczony produkt. Co się stało? Wiadomo, najlepiej zwalić na klientkę. Źle włożyła rękę do lampy i jej wina. Ale prawda jest taka, że źle włożona ręka do lampy, czyli przekrzywiony palec, jak najbardziej może wpłynąć na to, czy produkt nam się dobrze utwardzi, czy też nie. Palec ma zawsze być na prosto. Czyli tak, jeżeli to są 4 palce, albo tak w przypadku kciuka, trzeba przypilnować, żeby ten paznokieć przypadkiem nie rotował, to bo mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby to czynić. Jeżeli paznokieć jest na prosto, palec jest na prosto, to wtedy mamy 100% pewności, że żarówki oświetlają produkt z każdej strony i wszystko będzie ok.
Jeśli jednak się zagapimy i wyjdzie nam taki oto kwiatek, trzeba przemyć powierzchnię wipe-offem, półutwardzony twór spiłować pilnikiem o gradacji 180, następnie wygładzić powierzchnię bufferem, oczyścić ją z pyłu i nałożyć hybrydę na nowo. Pora na warstwę nabłyszczającą, w tej roli top bez dyspersji tip-top. Jest odrobinę rzadszy niż hybryda, więc musimy mocniej odsączyć pędzelek, aby nie nałożyć zbyt wiele produktu na paznokieć. Top rozkładamy analogicznie jak kolor. Zaczynamy kawałek od skórek, delikatnie podpychamy produkt do góry i następnie przeciągamy po całej długości paznokcia. O czym pamiętamy? Tak, aby zabezpieczyć wolny brzeg. Kiedy rozłożymy produkt po całej długości paznokcia, odwracamy rękę i pozwalamy topowi ułożyć się w idealny, płynny łuk, który nazywamy linią światła. I utwardzamy w lampie przez 30-60 sekund w zależności od kondycji żarówek. Kiedy rękę mamy odwróconą, działamy szybko, żeby top zdążył ułożyć się w łuk, a jednocześnie nie zdążył popłynąć po skórkach. Z kolei utwardzając top, nigdzie nie powinno się nam spieszyć. Pamiętajcie, że top, który się nie świeci, to najczęściej top, który nie był wystarczająco długo utwardzany. Po tak mozolnej, precyzyjnej pracy to byłaby wielka szkoda, gdyby się pospieszyć z topem i finalnie nie mieć przepięknie błyszczących paznokci. Po dokładnym utwardzeniu czekamy około minuty, zanim dotkniemy paznokciami czegokolwiek. Włosów, telefonu, skóry. W ten sposób pozwalamy, aby top zdążył ostygnąć. Po minucie nakładamy serum proteinowe. Dla naszej bohaterki metamorfozy to idealny produkt. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, z czego aż 18 substancji ma udokumentowane pozytywne działanie na skórę i paznokcie. I jest to m.in. biotyna, hydrolizowane białka jedwabiu, białka żożoby, keratyna, kolagen i to wszystko zawarte w tej małej buteleczce. Nasza klientka dostaje tenże produkt do domu, żeby sobie codziennie wcierać w skórki rano i wieczorem i kiedy wróci do nas, a wróci szybciej, bo szybciej jej te paznokcie odrosną, z przyjemnością zajmiemy się jej zregenerowanymi paznokciami. I voilà! Nasze paznokcie są gotowe. Przyznajcie, jest efekt przed i po. Nasza modelka Daria jest zachwycona, a my cieszymy się razem z nią. I to już koniec naszego odcinka. Dzięki za uwagę. Cześć!